Cześć! Jak wszyscy wiemy, maliny to samo zdrowie. Mają działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, no i są po prostu pyszne. Ostatnio w moje ręce wpadła taka śliczna foremka z malinkami. I tak narodził się pomysł na malinową herbaciarkę. Bazą pracy jest małe pudełeczko na herbatę, no i przyda się też owal. Owal wykonany jest z takiego śliskiego materiału, dlatego zaczynam od malowania go podkładem, a następnie przemalowuję na biało farbą akrylową. Na zwykłej kartce ksero mam wydruk z drukarki laserowej. Tu jest napisane herbata malinowa. Wydrukowałam to sobie w kilku rozmiarach, bo nie wiedziałam, który będzie mi najbardziej pasował do owalu. No i ten, który pasuje, wyrywam, a następnie będę go transferowała przy pomocy lakieru. No i w przypadku transferu bardzo ważne jest, żeby wydrukować napis w odbiciu lustrzanym. Sam transfer jest bardzo prosty i praktycznie zawsze wychodzi. Zaczynam od pomalowania lakierem napisu, następnie maluję lakierem przedmiot, w którym ten napis będzie przyklejony. Przykładam kartkę lakierem do lakieru, a następnie przez folijkę usuwam wszelkie bąbelki powietrza z przestrzeni między papierem a moim zdobionym przedmiotem. Kiedy lakier jest już suchy, spryskuję kartkę wodą, a następnie staram się zrolować cały papier. No i to jest gwiazda programu, foremka malinowa, o której wspominałam na początku filmu. Ja wyciski wykonałam z gesso, dlatego że lubię, ale ta foremka jest na tyle głęboka, że da się na spokojnie naprawdę zrobić wyciski z każdej masy samoutwardzalnej. Poza malinkami potrzebne będą mi wyciski w kształcie sznureczków, je również wykonałam z gesso. No i jak widzicie, najpierw przykleiłam tabliczkę z napisem herbata malinowa, a teraz oklejam wszystko wyciskami. Do pomalowania herbaciarki wybrałam sobie farby w kolorach czarnym i brązowym. Do farb dodaję nieco wody, a następnie mieszam je ze sobą i taką rzadką, rozwodnioną mieszanką maluję całe pudełeczko razem z wyciskami.
Aby tabliczka z napisem nie kuła bielą po oczach, ją również muszę delikatnie pobrudzić brązową farbą i żeby ten efekt był naprawdę delikatny, najpierw spryskałam sobie tabliczkę wodą, a teraz nakładam odrobinkę farby przy pomocy gąbeczki. Następnie całe pudełeczko bielę. Zaraz po skończeniu bielenia biorę wilgotną chusteczkę i przecieram całe pudełko. W kilku miejscach robię to bardzo mocno, a ponieważ nie zabezpieczałam brązowej farby lakierem, to mogę usunąć również tą brązową farbę prawie do samego drewna. Jeśli ktoś nie lubi kolorowych prac, to na tym etapie można zakończyć pracę nad herbaciarką. Uważam, że taka biało-brązowa też ma swój urok, ale ja zdecydowałam się pokolorować maliny. Maliny się już zaczerwieniły, w tej chwili wygląda to tak. Rozwodniłam sobie brązową farbę i ochlapuję nią przestrzeń dookoła napisu herbata malinowa. Następnie, tym razem bardzo delikatnie, bielę sobie wszystkie wyciski. Taki zabieg bardzo fajnie podkreśli ich detale. Następnie rozwodnioną białą farbą ochlapuję
wieczko i boki pudełeczka, a później tą samą białą farbą, tym razem przy pomocy gąbeczki, postarzam jeszcze wszystkie brzegi i krawędzie. Kiedy farba jest już sucha, całe pudełeczko zabezpieczam lakierem matowym. Koniec, aby jeszcze mocniej postarzyć pracę, w kilku miejscach nakładam brązową pastę woskową. Gotowa malinowa herbaciarka prezentuje się tak. Pomysł jest naprawdę prosty, składników jest dosłownie ociupinka i listę ich znajdziecie w opisie. A ja żegnam się z Wami. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i czas, który mi dzisiaj poświęciliście. I jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli lubicie oglądać moje prace i chcielibyście mnie wesprzeć, możecie postawić mi kawę na platformie Buy Coffee. Dziękuję.